Pałac Tarłów, zarys historyczny, powstał w 1649 roku. Zakończono jego budowę w 1655 roku. Styl barokowy. Jest bardzo podobny do Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Pałac Tarnów został wybudowany tutaj jako prezent dla drugiej żony władcy tych terenów. W 1860 roku został on spalony. Na niektórych ścianach jeszcze są widoczne ślady spalenizny sadzy. Ciekawe, czy to jeszcze pochodzi z tamtego okresu historycznego. Skończyliśmy już opowiadać naszą piękną historię Pałacu Tarnów. Zapraszam do zwiedzania. W tym momencie znajdujemy się w jednej z baszt, 4 baszt Pałacu Tarnów. Jak sami widzicie, cała struktura została zachowana niemalże w 100%. Ściany w niektórych miejscach są zabielone. Prawdopodobnie zabielone jest to teraz w czasach współczesnych, ale no niestety nie wiemy nic na ten temat. Wiemy za to, że zachowała się oryginalna podłoga Zamku Tarnów, która jest wykonana z cegły bodajże. Coś pięknego. Poza tym, że mamy bardzo dużo brudu i zaniedbania, pałac jest piękny. Idziemy dalej. No, zwiedziliśmy już prawą część naszego pałacu. Chodźcie teraz w lewo, zobaczymy klatkę schodową. Jak widzicie, klatka schodowa jest w fatalnym stanie. Praktycznie schodów już nie widać, ale spróbujemy wejść chociaż na pół piętro. Zamurowane części zamku. Widać, że to jest zamurowanie już nowoczesne, z nowoczesnej cegły. Ale zobaczmy, co się dzieje dalej. Tutaj już nam się sypie troszeczkę podłoga. Widzimy, co jest pod nami, że jest jakaś komnata, ale no niestety tam chyba nie wejdziemy. Chodźmy dalej. W miarę zachowane stopnie. Jedyne, które się zachowały na samej górze. I jak widzicie, znajdujemy się teraz na piętrze. Piętro Pałacu Tarłów. Niestety podłogi nie mamy, ale może kiedyś ktoś się zajmie tym obiektem. Zwiedziliśmy już klatkę schodową Pałacu Tarłów. Idziemy teraz do drugiego korytarza. Uwaga, stopień. Tutaj tak samo zachowała się podłoga z cegły. Mamy jakąś komnatę po lewej stronie. Zobaczmy, co to jest. O, proszę, proszę. Zachowane sufity. Znajdujemy się prawdopodobnie teraz pod klatką schodową. Słuchajcie. No i tak jak myślałem, znajdujemy się pod klatką schodową, gdzie była dziura. No i tutaj jest... Mogło być to jakaś spiżarnia. Co sądzisz o tym, Michale? No, myślę, że albo winiarnia, albo spiżarnia. Albo spiżarnia. Tutaj ktoś się chyba podkopywał, chociaż to wygląda jak sklepienie. Widzisz to? Wygląda jak sklepienie, stary. Albo wejście do następnych pomieszczeń. Mogło być to wejście do kolejnych pomieszczeń, nie wiem. No nie wygląda to na zawalone, ale... Kto wie. Chodźmy dalej, chodźmy dalej. Coś się dzieje dalej. Tutaj prawdopodobnie mamy kominki, 4 kominki. Coś widać. Ależ owszem, kominki. 4 kominki, czyli mogła być to jakaś reprezentacyjna sala wejściowa. Kominy się zachowały. Główny szyb mamy prawdopodobnie tu. Co jest dalej? Wejście do baszty. Prawdopodobnie numer 2. Baszty w tym
pałacu były podzielone, pierwsza i druga miała część administracyjną, natomiast trzecia i czwarta była klatką schodową na pierwsze piętro. Tu mamy część zabudowaną, jak widzimy, ale trzeba przyznać, że jest to w idealnym stanie praktycznie zachowane. Sufit pięknie krzyżowo-żeglowy. Trzyma się. Zobaczmy dalej. Prawdopodobnie zawias. Jeszcze. Tu wiem. Tutaj też jakaś mała ten. I proszę bardzo, mamy klatkę schodową. Niestety bez schodów, ale jest klatka schodowa. Czekaj, też tam wejdę. Wow. Widać, że były spiralne schody. Piękne. Szkoda, że się nie zachowały. Tu mamy kolejną komnatę i przejdziemy nią na dziedziniec główny, także to nie ma sensu, żebyśmy tędy wchodzili. Zobaczmy, tutaj jeszcze jest wejście na jedną basztę. Coś pięknego. Kolejna klatka schodowa, już zrujnowana doszczętnie. Widać efekt spalenizny. Zachowało się jeszcze piękne okno z piękną framugą. Co jest najważniejsze w tym pałacu? Został on wybudowany przez włoskiego architekta Tomasza Puccinio, który wybudował Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach. Jest to niemalże identyczna kopia tego pałacu. Zwiedziliśmy część, która prowadziła na górne piętra. Teraz przejdźmy prawdopodobnie do części administracyjnej. Na wejściu witają nas pięknie zachowane schody i oczywiście zachowana podłoga. Również zachowane sufity. Co mamy tutaj? W tej sali mamy prawdopodobnie jakieś biuro. Nie wiem, co to mogło być. Michale, może tu coś podpowiesz. Tu mogła być jakaś szafa, ale nie wiem. Co o tym sądzisz? Jeżeli to była sala jakaś... Albo jakieś archiwum. Albo archiwum. W każdym razie na pewno to była jakaś szafa. Okno jest zamurowane, żeby nie dało się wejść. Trochę bez sensu, skoro wejście główne to otwarte. Idźmy dalej. Pięknie zachowany korytarz. Z progiem. Po prawej stronie znowu mamy kominek. Bardzo dużo kominków jest w tym pałacu. Zresztą jak w każdych pałacach. Niestety ściany zostały już zdewastowane przez grafiki. Inne wulgarne malunki, co nie jest fajne. Zachowane jeszcze widać haki. Zachowały się haki, tak. Zachowały się haki na oświetlenie. Tu mamy jakąś dziurę. Tu była kiedyś ściana, teraz mamy dziurę do piwnic, stary. No tam jest piwnica, zachowane sklepienie. Może się uda potem wejść, ale zobacz też tutaj, jakieś stare pręty zostały zbrojeniowe. Nie wiem, czy to jest od okna, czy od czegoś, ale w każdym razie jakieś pręty. Może od krat. Albo krata, żeby udało się wejść. To pewnie już się krata przydała z umiarem. Przejdźmy dalej. Co mamy dalej? Tu było okno na bank, jest zamurowane. Co jest tutaj? Jakaś mała skrytka. Może tu jest schowany ten skarb. Ty, stary. Nie, nie uwierzysz.
wywiecznik. To jest wejście, to jest po prostu odpowietrznik. Jakaś mała salka z odpowietrznikiem. Może tu był jakiś schowek albo coś takiego. Jak już wspomniałeś o tym skarbie, tak, tutaj jest tajemnica tego pałacu. Właściciel ukrył tutaj ponad skarb złoto konfederatów. Niestety król odkrył spisek, właściciel został zabity, a złoto przepadło. Nikt nie wie, co się z nim stało. Może nadal jeszcze tu leży. Kolejna baszta, oczywiście też już spalona, no i o wiele mniejsza niż wcześniejsze. To praktycznie mógł być tylko jakiś pokoik. Nie ma wejścia na górę. To musimy wejść jeszcze na jedną basztę, skoro już byliśmy na 3, a tam jest 4. baszta. Nie ma do niej w ogóle dojścia. Ciekawe, zobaczmy. No tak, nie ma jak się dostać do 4. baszty chyba. Pozostałości prawdopodobnie po jakichś kablach, czyli tu była elektryka. No zobacz, stary. Tak, mamy puszkę. Czyli ślady cywilizacji. Mamy puszkę i były podzielone kable, czyli to jeszcze było dość niedawno chyba używane. Kabel idzie aż tutaj do wyjścia głównego. Ciekawe. Nie wiem, chodźmy dalej. Teraz, moi drodzy, zejdziemy do obiecanych piwnic, tylko muszę się najpierw przystosować w cięższe obuwie. Buty zmienione, na cięższe obuwie, idziemy do piwnic. Patrzcie. Wejście do piwnicy nie jest zbyt łatwe, bo jest porośnięte i spalone. Także uważaj, Michale. Pełno brudu, ponieważ ludzie, którzy tutaj przychodzą, no niestety nie dbają o ten zabytek kultury. O, czuć jak chłodem już. Czuć chłodem. No i znajdujemy się właśnie w piwnicy. Zachowały się sklepienia całe. Zobaczmy, co jest dalej. Pamiętajcie, takiej eksploatacji nie róbcie sami, idźcie z kimś. Najlepiej zostawcie kogoś, żeby jeszcze miał czujkę. W razie W kontakt telefoniczny. Widać pręty, czyli tutaj było to zamknięte, żeby nie można było wejść z zewnątrz. Zawaliło się. Zobaczmy, co jest w dalszej komnacie. Jest tu bardzo zimno, jak to w piwnicach. Zobaczmy strop, czy w miarę się nadaje do wejścia. Oczywiście możemy spróbować. Wszystko jest zadymione, opalone, czyli prawdopodobnie tu był dość duży pożar. Oczywiście hałda śmieci, standard. Jakieś okienko. Zobaczmy dalej, co się dzieje. Ale piwnica w bardzo dobrym stanie zachowana. Zobaczmy teraz to drugie wejście. Tu jakieś worki w ogóle leżą. Jak widzicie, bardzo porządne wejście z kamienia. Nie ma szans, żeby się to zniszczyło. No i tak jak w poprzedniej komnacie, sklepienie dobrze w miarę zachowane. Tu tak samo porządne wejście z grubego kamienia. Dalej mamy komnatę. Pełno śmieci. Komnata też dobrze zachowana. Trzeba uważać pod nogi, bo jest ciężko. Ja się tu trochę poświecę. Wchodzimy do kolejnej komnaty. Już ostatniej w podziemiach pałacu, którego zwiedzamy. Ostatniej dostępnej. Ostatniej dostępnej. I tutaj Bo kto wie, już to jeszcze tutaj kryje pod spodem. może się kryć, ale zobacz, tutaj już się zawala. Tak. Tu już ścianę wybruszyło,
Czyli prawdopodobnie taką komnata niedługo się zawali. Tutaj widać fragment baszty, półokrągły winkiel. Jest tutaj, czyli znajdujemy się na skraju budynku. Piękny, piękny budynek, piękne miejsce, niestety bardzo zaniedbane. I tutaj kończy się nasza podróż po Podzamczu Piekoszowskim i jego pięknym pałacu. Jeżeli podobał Wam się ten film, doceniacie to, co robimy, dajcie łapkę w górę. I nie zapomnijcie odwiedzić nasz kanał na Facebooku. Cześć i czołem!